Rzymska rzeźba portretowa nieprzypadkowo zajmuje centralną, czyli najważniejszą część naszej ekspozycji. Oczywiście mówimy o rzymskiej części galerii. Tradycyjnie początki realizmu w przedstawianiu ludzkiej fizjonomii wiązane są ze sztuką grecką z IV-III wiekiem przed naszą erą. Ale tak naprawdę dopiero Rzymianie rozpoczęli wytwarzanie portretów wykonywanych za życia modela niemalże na skalę masową. Ważne jest to, co tu i teraz, a nie to, co ich czeka w zaświatach. I to w pewnym sensie odróżnia sztukę rzymską od sztuki starożytnych Egipcjan i też w pewnym sensie od sztuki greckiej. Ważne jest, żeby pozostawić po sobie ślad, żeby zostać zapamiętanym, żeby służyć za wzór kolejnym pokoleniom. Rzymianin chciał zostać zapamiętanym. Chciał, żeby jego portret był odzwierciedleniem rysów twarzy konkretnego człowieka, który był znany z imienia i nazwiska i przydomka. Człowieka, który, no powiedzmy, mógł być bardzo zasłużony dla miasta. Ufundował termy albo nowy dach dla świątyni. W związku z tym miasto chciało mu podziękować i postanowiło wystawić pomnik. Pomnik statuaryczny. Dwa takie pomniki mamy na naszej galerii. Pomniki statuaryczne, czyli pełnopostaciowe. Pomniki w miastach rzymskich ustawiano wszędzie. Na forach, czyli rynkach, w termach, teatrach. I były to pomniki właśnie pełnopostaciowe. Portrety w mniejszej skali, czyli biusty portretowe, popiersia, pojawiały się też w przestrzeni prywatnej, w domach bogatych Rzymian, w domach arystokratycznych, gdzie tworzyły takie swoiste, powiedzmy, galerie przodków. Biusty portretowe ustawiano też w grobowcach i kilka wspaniałych przykładów zobaczycie Państwo w Muzeum Narodowym w Warszawie. Odrębną kategorię portretu tworzą portrety cesarskie, portrety oficjalne i do tej kategorii należą portrety władców, ich rodzin. Bardzo istotnym elementem przedstawienia portretowego był strój. Mężczyźni zazwyczaj przedstawiani byli w stroju wojskowym, czyli w tunice i pancerzu, ewentualnie też w paludamentum, czyli w płaszczu oficerskim. Nie oznacza to, że ten model czy osoba portretowana była czynnym żołnierzem. On raczej chciał podkreślić tę najważniejszą dla Rzymianina cnotę, czyli virtus, męstwo. Byli też przedstawiani w todze, jako obywatele rzymscy. Ta toga była oznacznikiem statusu społecznego, ale noszona była bardzo niechętnie, bo była strojem niewygodnym. To był ciężki, ogromny kawał materiału, w okresie cesarstwa kilkumetrowy, dochodzący do 5–6 metrów. Musiał pomagać zazwyczaj niewolnik w drapowaniu tego materiału. Zakładano ją w czasie jakichś oficjalnych ceremonii religijnych. Kobiety miały znacznie mniejsze pole do popisu, nosiły po prostu tuniki i na to zarzucały palle, czyli rodzaj takiego płaszcza. Te tuniki i palle były niezwykle kolorowe. Błękity, czerwienie, bordo, żółcienie, róże, naprawdę feria barw. Rzymianki przywiązywały ogromną wagę do swoich fryzur. Zresztą Rzymianie również pielęgnowali i swoje fryzury, i również starannie pielęgnowali brody.
Niekiedy Rzymianki spędzały długie godziny na układaniu włosów, szczególnie za panowania dynastii Flawiuszy, kiedy modne było uczesanie zwane przez badaczy gniazdem os. Do układania tych fryzur potrzebne były różne akcesoria, oczywiście grzebienie, ale też jakieś lokówki, no i przede wszystkim szpile. Te szpile znajdujemy w czasie prac wykopaliskowych w ogromnych ilościach i to są różne szpile, szpile kościane, szpile metalowe, ale co ciekawe, te szpile nie są przedstawiane w portretach rzeźbionych. Znany jest w zasadzie jeden tylko taki portret rzeźbiarski, który pokazuje rzeczywiście jakby wyrzeźbioną szpilę, więc najwyraźniej jakby Rzymiankom chodziło o to, żeby te ich fryzury wyglądały naturalnie. Rzymianki wzorowały swoje fryzury i to jest istotne też właśnie dla archeologów. Wzorowały swoje fryzury na uczesaniach cesarzowej, która co kilka lat, delikatnie zazwyczaj, to nie były jakieś duże zmiany, zmieniała swoją fryzurę i odnotowywali to jej portreciści. Powstawał nowy, oficjalny typ portretowy w rzeźbie kamiennej, ale pojawiał się też wtedy zazwyczaj nowy typ portretowy na monecie, bity, i ten nowy typ portretowy rozprzestrzeniał się po całym cesarstwie i naśladowany był, i to jest ciekawe, nie tylko przez arystokratki, czyli przez Rzymianki należące do najwyższej sfery społeczeństwa, ale przez wszystkie Rzymianki, również te z niższych sfer, również wyzwolennicy. Portret pełnił funkcję w zasadzie współczesnej fotografii. I na portret pozwolić mógł sobie w sumie każdy lub prawie każdy. Widać, jeśli przyjrzymy się nagrobkom wyzwoleńców właśnie, o których wspominałam wcześniej, oni bardzo chętnie przedstawiali się właśnie w togach, co oznaczało, że chcieli podkreślić ten swój nowo nabyty status obywatela rzymskiego. Toga, jak wiemy, była przywilejem, czy noszenie togi było przywilejem, było prawem obywatela rzymskiego. I te nagrobki wyzwoleńców, one są dosyć skromne. Nie są specjalnie wystawne, nie są bardzo duże, ale są wykonane bardzo często z marmuru. Ustawiane były, jak większość nagrobków rzymskich, wzdłuż dróg wyjazdowych z miasta. No i widzimy takich nowych obywateli rzymskich, jak stoją dumnie prezentując togi. Stoją tak w wyrzeźbionych oknach, pokazując siebie samych, swoje żony, swoje dzieci.